Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Wielu z Was pytało o produkty marki Tenda. Pojawiają się zgodnie z Waszą prośbą na kanale, zaczynając od najnowszego modelu kamerki wewnętrznej do monitoringu. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Dzisiaj zajmiemy się modelem CP3 Pro, bo był też model bez dodatku Pro, natomiast wersja CP3 Pro to model najnowszy. Wsparcie oczywiście ze strony technologii sztucznej inteligencji Smart Guardian. Kamerka wspiera Amazon Alexę, oferuje szerokie pole widzenia 360 stopni, funkcje połączeń między kamerką a aplikacją. Mamy też inteligentne śledzenie obiektów i wykrywanie płaczu dziecka. Dodatkowo wsparcie dla Wi-Fi 6, a więc tutaj jest naprawdę dobrze. Producent zapewnia krótką informację we wszystkich językach. Jak tutaj widać, mamy podgląd otoczenia pod kątem 360 stopni, wykrywanie ludzi, dzwonienie jednym przyciskiem, czy też inteligentne śledzenie. Z dodatkowych funkcjonalności mamy oprócz dzwonienia właśnie jednym przyciskiem wykrywanie również zwierząt, płaczu dziecka, śledzenie, możliwość dwudrogowego audio, czyli możemy właśnie w przypadku wykorzystania tej technologii One Touch Call komunikować się pomiędzy kamerką a aplikacją. Kamera powinna również wykrywać ludzi i nagrywać na kartach micro SD lub też oczywiście w chmurze. Z interesujących parametrów technicznych kamerka powinna pobierać 9 W, jeżeli chodzi o moc, 9V 1 A. Jeżeli chodzi o karty, to producent gwarantuje wsparcie dla kart do 256 GB. Jeżeli chodzi o systemy operacyjne Android 5.0 lub iOS 1.0 lub oczywiście wyższe wersje. Zawartość opakowania to oprócz samej kamerki zasilacz, elementy montażowe do ściany i krótka instrukcja obsługi. Dla tych, którzy nie wiedzą, Tenda jest producentem chińskim z Shenzhen. Mamy oczywiście tutaj pełne wsparcie lokalizacji europejskich, czy to niemieckich, francuskich, hiszpańskich, włoskich, czy z Wielkiej Brytanii. Spełnia oczywiście wszelkie normy europejskie i kanadyjskie. Sama nazwa urządzenia CP3 Pro, a kamerka jest 3 megapikselowa. Urządzenie wyprodukowano w 2023 roku w Chinach, w Shenzhen. Na opakowaniu jeszcze informacja o tym, że mamy wsparcie dla Google Play i również w App Store znajdziemy aplikację do obsługi kamerki. Przejdźmy teraz do zawartości opakowania. Co otrzymujemy w środku? Otrzymujemy samą kamerkę, o niej może za chwilę. Dodatkowo otrzymujemy zasilacz. Instrukcja obsługi, papierkologia, która nas oczywiście nie interesuje. Mamy tu naklejki, które umożliwią nam wiercenie śrub czy otworów na śruby w ścianach, tak żeby było nam łatwiej później te otwory wywiercić do montażu. A oprócz tego oczywiście otrzymujemy również śruby rozporowe i plastikowe elementy montażowe, aby samą kamerkę na nich zamontować. Ja raczej korzystać z tego nie będę. Sam zasilacz ma dosyć długi kabel, jak widać. Jeżeli chodzi o moc adaptera, to jest to 1 A 9V, czyli deklarowane przez producenta maksymalnie 9 W poboru mocy. Przejdźmy do samej kamerki. Zafoliowana. Tak się prezentuje. Mamy przycisk One Call do inicjowania połączeń. Ja może zdejmę folię. Pytanie, które może zadać sobie wielu nowych użytkowników tej kamerki, to gdzie jest slot na kartę pamięci. A więc już śpieszę z informacją. Slot na kartę pamięci mamy tutaj.
i możemy sobie bardzo łatwo i wygodnie do tego slotu microSD kartę włożyć. Ona oczywiście ładnie wskakuje, wyskakuje, jak widać. Mamy też oczywiście przycisk do resetu, gdybyśmy potrzebowali zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Urządzenie zawsze rozpoczyna pracę od testu automatycznego. Tutaj z tyłu mamy gniazdo zasilania. Urządzenie w tej chwili będzie się testować, czy jest w pełni sprawne i dopiero po chwili będzie dostępne do użytkowania. To jest taki test przeprowadzany zawsze na początku uruchomienia urządzenia. W tej chwili trwa aktualizacja oprogramowania. Jak widać, mamy nową wersję. 4 do 5 minut może to potrwać. Aktualna wersja 22, najnowsza 5.4.27, a zmiany polegają na optymalizacji stabilności połączenia Wi-Fi i optymalizacji, jeżeli chodzi o wykrywanie ludzi w obiektywie, czy przed obiektywem. Podczas oczywiście aktualizacji kamerki nie można wyłączać od zasilania. Sterowanie kamerą jest możliwe za pomocą aplikacji Tandy o nazwie TDSEE. W aplikacji mamy podgląd w czasie rzeczywistym obrazu z kamery i tutaj mamy do wyboru albo tryb płynny, jak w tej chwili, albo też podgląd HD, który zmniejsza ilość klatek, a zwiększa rozdzielczość. Mamy też oczywiście możliwość nagrywania bezpośrednio, robienia zdjęć. Mamy też możliwość zablokowania podglądu kamery. W tej chwili zakrywamy obiektyw. Możemy oczywiście również, w tej chwili obiektyw jest odsłonięty, możemy robić zdjęcia, możemy nagrywać filmy. Jeżeli coś wyda nam się interesującego, możemy też oczywiście w obie strony komunikować się audio, mając jednocześnie podgląd z kamery. Możemy przełączyć na tryb pełnoekranowy. Ja w tej chwili dla wygody pokażę Wam to w trybie pionowym. I mamy tutaj również sporo ustawień, jeżeli chodzi o samą kamerkę. Możemy tutaj wejść w informację o urządzeniu i mamy widoczny IP adres, który przyda nam się przy połączeniu poprzez protokół RTSP. Mamy informację o dostępnej pamięci masowej. Ja mam kartę 128 GB. Kamera w tej chwili działa od 6 minut. Jeżeli chodzi o alarmy, możemy wybrać, czy ma być włączony alarm na wykrywanie ruchu. I tutaj mamy możliwość wybrania poziomu tego, wrażliwości tego alarmu. Możemy też zmienić oczywiście, ustawić wykrywanie płaczu. Ja miałem wyłączoną tą funkcjonalność, w tej chwili mamy włączoną na cały dzień, na średnim poziomie wrażliwości. Mamy też wykrywanie zwierzaka, śledzenie ruchu człowieka, więc opcji jest sporo. Jeżeli chodzi o przechowywanie lokalne, możemy sformatować kartę. Możemy też wybrać opcję nagrywania przez cały dzień, nagrywania alarmu, bądź też w ogóle braku nagrywania. Czyli w przypadku, gdy wykryje człowieka, zwierzę będzie nagrywać albo będzie nagrywać ciągle przez cały dzień. Dla wielu z Was może mieć znaczenie możliwość obrócenia obrazu z kamery w przypadku zamontowania ją pod sufitem, bądź też w jakiejś innej pozycji i tutaj takie funkcjonalności oczywiście są. Możemy też włączyć szeroki zakres rozpiętości tonalnej. Bardzo fajna funkcjonalność. Ja mam ją włączoną, czyli Wide Dynamic Range. Możemy również wybrać poziom głośności mikrofonu kamery, aby pozbyć się ewentualnych przesterowań. Jeżeli chodzi o formaty kodowania, to mamy zarówno dostępny format H264 klasyczny, jak i najnowszy, najbardziej efektywny H265. A jeżeli chodzi o rozdzielczości, to mamy zarówno HD 720p, jak i Full HD 1080p
oraz najwyższą rozdzielczość 3 megapiksele. Ja wybieram tą ostatnią, ale jednocześnie format H265, aby zachować w miarę rozsądną wielkość plików wynikowych. Dla wielu z Was również istotna będzie funkcja możliwości obrócenia obrazu z kamery w zależności od sposobu montażu. Jest tutaj taka opcja, jak również jest możliwość włączenia trybu nocnego automatycznie, bądź też włączenia go na stałe albo na stałe wyłączenia. Ja proponuję opcję auto, tak żeby była tu możliwość automatycznego przełączania się na tryb nocny, kiedy robi się ciemno. Nagranie i testy przeprowadziłem przy oprogramowaniu w wersji 22.5.4.45. Zaraz po wyjęciu urządzenia z pudełka czekała mnie aktualizacja oprogramowania, więc można liczyć na to, że producent będzie aktualizował urządzenie na bieżąco. Kamerka Tenda CP3 Pro wspiera również bardziej zaawansowane funkcjonalności, jak choćby wsparcie dla protokołu RTSP, czyli Real Time Streaming Protocol, który umożliwia nam podgląd chociażby tutaj w systemie Smart Home w czasie rzeczywistym widoku z kamery. Oczywiście podgląd jest możliwy nie tylko w systemach Smart Home, ale i we wszystkich urządzeniach czy oprogramowaniu, które wspiera protokół RTSP. Wystarczy wpisać odpowiedni adres i parametry. W tym wypadku mamy podgląd na dwóch urządzeniach jednocześnie w obrębie sieci lokalnej. Testowałem kamerkę Tenda CP3 Pro przez kilka tygodni i mogę tylko pozytywnie się o niej wypowiedzieć. Przez cały ten okres czasu pracowała bez żadnych zastrzeżeń, nigdy się nie zawiesiła, oferowała naprawdę dobrą jakość obrazu. Całkiem nieźle funkcjonuje również wykrywanie osób i śledzenie ich. Oprogramowanie na smartfona jest całkiem bogate, jeżeli chodzi o funkcjonalność i powinno zadowolić każdego. Mamy możliwość wyboru zarówno rozdzielczości od HD przez Full HD do 3 megapikseli, czyli do naprawdę wysokiej jakości obrazu, a także wyboru sposobu kodowania, kodeka H264 dla większej kompatybilności, bądź też H265 dla mniejszego rozmiaru plików wynikowych. Przez cały okres testów kamera działała stabilnie, ani razu się nie zawiesiła, oprogramowanie również nie powodowało żadnych błędów, pracowało w pełni stabilnie i płynnie. Jeżeli dodamy do tego jeszcze to, że Tenda naprawdę dobrze wyceniła swój produkt, to jest to na pewno produkt, który można z czystym sumieniem polecić. Jeżeli mieliście jakieś doświadczenia, czy macie doświadczenia z marką Tenda, to dajcie znać w komentarzach poniżej. Jeżeli natomiast materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o lajkowanie tego materiału i udostępnianie go, szerowanie, aby niósł się po sieci. Dla tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, to proponuję zrobić to właśnie teraz, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy film. Na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka podobnych materiałów wideo. Hej, hej!